Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Raiffeisenbank pcha się na pięść amerykańskich sankcji. Powódź pochłania kolejne regiony. Rosjanie obwiniają o powódź już nie Gryzonię i Kazachstan. Kogo tym razem? Miało być lepiej, jest gorzej. Czy Ławrow wyląduje na dywaniku? Coraz więcej chińskich banków odmawia przyjmowania juanów z Rosji. Chiński producent AGD i RTV obawia się amerykańskich sankcji w Rosji. Białorusko-chińskie samochody podbijają Rosję. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Słyszałem, że W może być nieme, więc przepraszam wszystkich. No, tak mówią, nie wiem. Ja się akurat nie znam na tym, dlatego przejdę do podziękowań. Przybywa patronów, przybywa osób wspierających. Pamiętajcie o subskrypcjach cały czas. Duża część osób ogląda nas bez subskrypcji. Możecie pominąć ważne informacje poranne z Rosji szczególnie, a więc zapraszamy. To nic nie kosztuje, a będziecie poinformowani. Pamiętajcie, że możecie również zasubskrybować kanał swojej rodzinie, żeby też byli powiadomieni i wiedzieli. Szybko przechodzimy, słuchajcie, do paska, bo na pasku dzieją się rzeczy ważne dzisiaj. Zaczniemy od tych mniej ważnych, czyli surowce. Tu mamy w miarę stabilizację. Brent ląduje poniżej 90 i w oczekiwaniu, co się wydarzy. No, prawdopodobnie przez najbliższy okres się nic nie wydarzy, a więc tutaj będą te informacje raczej pchały tą ropę w dół tym razem. No, ale tego nie wiemy, co następny dzień przyniesie. Warto tutaj słuchać nas. Będziemy mówić też na temat rosyjskiej ropy, bo sprawdziły się nasze kolejne przewidywania. Sprawdziły się też przewidywania, słuchajcie, jeżeli chodzi o waluty. Mówiliśmy, że się pojawi 13, jeżeli chodzi o juana, no i dzisiaj jest ten dzień, kiedy to 13 się pojawiło, a na dolarze mówiliśmy 94 i 94 się pojawiło. Ja tylko dam znać, że w tytule nie ma 800 000 trumien, ludzie. Tiumen. Ludzie powchodzili dzisiaj, czekając na tyle trumien. A, bo tam, że trumny będą 800 000. Nie, to nie ten news, niestety. Nie mamy dzisiaj takich informacji. A widzisz, taki clickbait byłby, tak? Powie potem, że literówkę zrobiliśmy, tam powinien być Tiumeń, a nie Trumeń. Tak. Przejdźmy w takim razie do naszych krótkich wiadomości. Wśród Rosjan zauważalnie wzrosło zapotrzebowanie na torebki z kawą rozpuszczalną. W ciągu ostatniego roku wolumen zakupów takich produktów wzrósł o ponad 10%. Sprzedaż pozostałych rodzajów napojów gorących w dalszym ciągu spada. Eksperci przypisują to nowej fali oszczędności konsumenckich, czyli przerzucają się z wszystkiego innego na kawę? Nie, wiesz co, przerzucają się z tych marek premium no kawa rozpuszczalna jest tańszym rodzajem kawy, no i przerzucają się na tą kawę rozpuszczalną, bo jest tak dobrze, że chcą więcej pić tej kawy rozpuszczalnej. Ogólnie też rezygnują z tych herbat premium na rzecz tych tańszych odpowiedników, a więc tutaj no te dane są oczywiście w sprzeczności z danymi rządowymi, które mówią, że jest super. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do Jankoy. No dzisiaj, słuchajcie, liczne eksplozje. Jak podało Krymskie Ministerstwo Transportu, ruch w rejonie Jankoja został tymczasowo wstrzymany. Na samym lotnisku doszło do licznych eksplozji. Zdjęcia satelitarne wskazują na 6 ognisk pożarów. Nie znamy jednak pełnego zakresu strat. W regionie w wielu domach wyleciały szyby w oknach. Na lotnisku, przypomnijmy, stacjonowały helikoptery szturmowe, wyrzutnie S-300 i S-400, coś się paliło, coś wybuchło, nie wiemy co. Grill się palił, ciepło się robi na Krymie. Palili ogniska, tak, śmieci tak. Pewnie na tym lotnisku palili. Aż szyby wybuchły. Taki grill był. Już ponad 13 000 dzieci z przygranicznych obszarów obwodu białgorodzkiego zostało
ewakuowanych, poinformował gubernator regionu Wiaczysław Gładkow, czyli rosyjskie dzieci opuszczają strefę przygraniczną. Można Tak, 40 regionów podobno przyjęło te dzieci, a więc one są też rozlokowane po całej Rosji. Natomiast mamy wypowiedź słowackiego tutaj premiera Roberta Fico, który powiedział, że Słowacja, znaczy w imieniu Słowacji powiedział, że Słowacja będzie przeciwna przyjęciu Ukrainy do NATO. No, to jest jeszcze długa droga. Fico się może zmienić jeszcze 2 razy, zanim do tego dojdzie. W obwodzie zaporowskim wysadzony został zastępca Rady Rejonu Akimów. Okej. A coś więcej, Pawle? No nie, właśnie nic nie wiemy. Mamy tylko taką krótką, że całkowicie został wysadzony. Aha, no to... I ma status 200. Unia Europejska przyjęła ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za naruszenie reżimów sankcji. Może dotyczyć nie tylko mieszkańców krajów Unii Europejskiej, ale także innych obcokrajowców, w tym Rosjan objętych sankcjami. Dokładnie. Tak, ja podwójnie mogą być ukarani. Ja tu odpowiem krótko na pytanie. Mówiliśmy jakiś czas temu, że wśród Rosjan Krym jest w tym momencie jedną z najmniej poważanych destynacji. Nie chcą jeździć, więc leży i kwiczy. A są promocje. Więc jeżeli ktoś chce się wybrać, to pewnie grilli dużo falą. Dużo grilli jest. Tak. Ty powiedziałeś teraz o tym, to ja propozycja dymisji speakera Johnsona zyskuje na popularności. Nawet jego koledzy z partii, w szczególności republikanin Thomas Massie, domaga się jego dymisji. I o tym ja chyba czytałem, ale to też nie jest za dobra informacja, bo to też będzie groziło paraliżem chwilowym i też może być kwestią gry na czas. Wiesz co, informacje są takie, jakie są, tak? Tutaj Messi był do tej pory przeciwnikiem pomocy Ukrainie i ogólnie te chmury nad Johnsonem... Messi to gra w Stanach, ale w piłkę. No dobrze, nie wiem jak się to czyta, bo to nie jest angielskie nazwisko, a więc może być różnie. Natomiast wskazuje się, że jest szansa, że zostanie odwołany i tu każdy jak gdyby z innego powodu chce go odwołać, tak? Demokraci oczywiście ze względu na to blokuje, część republikanów chce przede wszystkim doprowadzić do pomocy dla tutaj państwa na Bliskim Wschodzie, natomiast ci zagorzali, powiedzmy, trumpiści, im się nie podoba w ogóle, że są jakieś ustawy, tak, a więc ja widziałem swoje powody. Dzisiaj rano wypowiedź speakera Johnsona do prasy amerykańskiej. Znaczy on powiedział, że nie chce. I mówił o tym głosowaniu 4 pakietów osobnych dla każdego z krajów. Minę miał takiego zbitego psa. Tak widać było, że... bo okazuje się, że nie ma poparcia teraz w żadnym tym skrzydle republikańskim. Niewdzięczna praca takiego. Chciał jak gdyby dogodzić wszystkim. Niewdzięczna praca z ruskiej onucy. Że nikomu nie dogodził i nawet tym zagorzałym właśnie prorosyjskim republikanom też się nie podoba już teraz. A słuchaj, to jest ciekawa wypowiedź i tutaj liczę na twój komentarz. Szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin, znany pan, wezwał do wysyłania większej liczby dzieci do specjalnych więzień. Konieczne jest poszerzenie kategorii dzieci, które decyzją sądu mogą być umieszczane w takich ośrodkach, stwierdził w rozmowie z Komsomolską Prawdą. Wiesz co, ja czytałem wczoraj artykuł, bo szukałem wiadomości na Jaruski, ale to się nie znajdzie, gdyż było za brutalne. Gangi dzieci, wymuszenia. Czytałem przypadek jakiejś rodziny, gdzie dziecko wysłało SMS-a, że żądają od niego 2000 rubli. Przybiegł matka i ojciec na pomoc, bo udostępnił swoją geolokalizację i ten gang spuścił w pieprz i matce, i ojcu, i temu dziecku. Więc to... Tak, tam jeszcze są te takie etniczne, a więc znowuż wraca ten problem tych migrantów, bo są różne strony, że tak powiem, oskarżane
bo te gangi organizowane są po różnych, że tak, znaczy wśród różnej typu narodowości, tak, nie tylko wśród etnicznych Rosjan, ale wśród migrantów, no i sytuacja, no coraz większa, brutalizacja, przestępstwa. Kto nie oglądał wczorajszego naszego materiału, odsyłamy, bo komornicy teraz będą mieli broń, no będzie się poszerzać, tak? W sumie dostają pozwolenie na zabijanie. Tak. No tak, komornicy na zabijanie dostają. Dostali pozwolenie na zabijanie, zapraszamy na wczorajszy komentarz dnia, jeżeli ktoś nie widział, no bo tak, no są obostrzenia pewne, no ale ogólnie... Tak, a więc no tutaj tak jak, no myślę, że tutaj ta Rosja idzie w stronę właśnie takich gangów, no, które są znane z Ameryki czy południowej, czy północnej, tak, no źle to wygląda i w sumie władza no nie ma pomysłu, bo ten pomysł tego pana, no to nie jest moim zdaniem żadnym pomysłem, tak, tylko takim jakimś tymczasowym rozwiązaniem. No tak. A my sobie... Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę wzywającą do przekazania zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy. Za przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 134 delegatów obecnych na posiedzeniu. Czyli kolejny kroczek, kolejny. No tak. No tutaj jedynie poszczególne kraje w tym momencie są jeszcze przeciwne, natomiast no widzimy, że jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to jest zgoda, tak, na to, żeby przekazać, tak, te zgromadzone rosyjskie aktywa. Natomiast również jest zgoda w Czeczenii, przynajmniej tutaj reżimu czeczeńskiego. Władze Czeczenii nadały dzielnicy w Groznym imię Władimira Putina. A więc będzie można już na Putinówkę w Groznym jechać, tak. Okej, a jeżeli to będzie bardzo taka niebezpieczna dzielnica, to będzie zdeprawowany Putin wtedy? No wtedy będzie Putin się źle kojarzył. No. Ale to w centrum wydaje się, że taką bardziej to będą tylko fontanny i kwiaciarnie. Prezydent Rosji Władimir Putin nie zostanie zaproszony na obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, które odbędą się 6 czerwca we Francji. Zostało to ogłoszone przez Mission Liberation, nie wiem, odpowiedzialną za organizację wydarzenia, relacjonuje Le Figaro. Natomiast mamy wypowiedź partii Jedna Rosja, która nie zamierza stosować żadnych sankcji wobec burmistrza Orska, no pochodzi z tej samej oczywiście partii, i sekretarza lokalnego oddziału partii Wasilija Kozupica, którego syn jest właścicielem mieszkania w Dubaju, gdyż burmistrz nie zrobił nic dyskredytującego. No po prostu brał łapówki i sobie kupił mieszkanie. No to w Rosji tak, jest i później jak zaczęła się powódź, normalną, tak. Całą rodzinę do Dubaju, tak na wszelki wypadek. Tak, no to przecież, żeby trochę słońca złapali, no gdzie w takiej pogodzie, jeszcze by się potopili. W powodzi niektórym się powodzi, a niektórym się nie powodzi. Się też powodzi, tylko inaczej. W obliczu trwających problemów z rafinacją ropy, Rosja zmuszona jest do eksportu rekordowych ilości surowej ropy, co przewidywał pan Paweł. Tygodniowy eksport wyniósł 3,95 milionów baryłek dziennie i był najwyższy od maja 2023 roku. Takie wartości zagrażają planom rządu i mogą zapowiadać przyszłe niedobory. Rozwiń to zdanie, jeżeli byś mógł. No niedobory paliw. Okej, no to dobrze. No mówiliśmy jakiś czas temu, firmom bardziej opłaca się wysyłać surową ropę, eksportować tą ropę niż rafinować, no i sprzedawać na rynek krajowy benzynę czy diesla po niskich cenach, a więc tutaj widzimy, że pierwszą rzeczą, którą się udało, to zwiększyć wysyłkę, no i część oczywiście ropy, która nie może zostać zrafinowana, też jest wysyłana. Natomiast jeżeli to się będzie utrzymywać, no to może doprowadzić do takiej sytuacji, że firmy pomimo zmuszenia ich do rafinacji będą tak robić, żeby na papierze może będzie się zgadzać, ale w życiu realnym no, będzie za mało paliw.
Okej, teraz tak, krótka informacja mapkowa. Tu mamy mapę z wczoraj, tu mamy mapę z dzisiaj. Jeżeli chodzi... Ale to jest kurgan. Tak, kurgan, bo kurgan będę pokazywał, bo tam wszyscy tymi BWP-ami żyją i się zastanawiają. Wzrost od wczoraj nawet więcej niż metr. Metr 40, metr 30, metr 40. Obecnie 883, więc rośnie dalej. Ty, Paweł, będziesz później miał informacje o kolejnych miastach. Dlatego... Aha, będziesz mówił, no to też... Tak, bo to zależy, w którym miejscu się mierzy. Tam dochodzi nawet do 9 już metrów. Wczoraj było 7,7, a więc... Ja miałem 7,4 rano, wiesz? Tu 7,45. No bo to z rana porównywałeś. Dobra, i dzisiaj no też tak. z rana, więc... Po południu było 7,7, tak, a teraz już, słuchajcie, mamy w niektórych miejscach 9. No istnieje ryzyko, kiedy te BWP mogłyby mieć problemy, ta fabryka, no jeżeli tam się by pojawiło 11 metrów. Tak, poziom. Więc jeszcze trochę, ale rośnie. Słuchajcie, przejdźmy do dłuższych wiadomości, chociaż nie. Paweł, jeszcze musimy wrzucić temat kubeczka, bo jesteśmy po shortach. Poproszę Cię o pierwszy człon hasła. Przypominam, nasi drodzy widzowie, rozdajemy takie oto kubeczki niebieskie. To będzie łatwo. Będzie łatwo i przyjemnie. Poproszę. Kremlinka. Pewnie ludzie będą strzelali, ale ja muszę wymyśleć coś bardziej, żeby nie było takie proste. Dobra, a teraz przechodzimy do dłuższych wiadomości. Słuchajcie, Raiffeisen Bank pcha się na pięść amerykańskich sankcji. Raiffeisen Bank, który wydawało się planował opuszczenie Rosji, zapewniał też o tym i te plany takie są intensywne od grudnia 2023 roku, zamieścił od tego czasu ponad 2400 ogłoszeń rekrutacyjnych, w których mowa o ambitnych planach rozwoju biznesu w Rosji. W szczególności bank poszukuje blisko 1500 osób na stanowiska menadżerów sprzedaży i specjalistów do spraw obsługi klienta. W ogłoszeniach czytamy: aktywnie poszerzamy bazę klientów korporacyjnych w obszarze wynagrodzeń. Poszukujemy teraz kandydata, który przyciągnie firmy świadczące usługi kadrowo-płacowe, głosi jedno z ogłoszeń. Inny zaprasza do zespołu tych, którzy już pracowali w obszarze sprzedaży business to business, czyli poszukiwali klientów korporacyjnych. Dywizja średniej wielkości potrzebuje pracowników, aby osiągnąć wielokrotną ekspansję bazy klientów i stabilny dwucyfrowy wzrost zysków. Zaprzecza to zarówno zapewnieniom banku o stopniowej likwidacji rosyjskiego biznesu, jak i szeregowi innych konkretnych działań. W szczególności portfel kredytowy Raiffeisen Bank spadł o 56% w porównaniu z początkiem 2022 roku, ale jednocześnie stał się jedynym europejskim bankiem, który nadal działa w Rosji i publikuje dane na temat liczby pracowników swojego lokalnego oddziału. No a tu liczba pracowników wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat. Raiffeisen Bank wzrósł na koniec 2023 roku o 6,6%, zatrudnienie w Raiffeisen Banku do prawie 10 000 osób. UniCredit spadł o 27% do 3 000 osób, a Deutsche Bank prawie spadł 10-krotnie, natomiast nie mam tej liczby pracowników. No i co ty, Pawle, na to? Wychodzą, nie wychodzą? Nie wiem. Zatrudniają powinni wyjść. No tak. Wiesz co, powinni wyjść. Oczywiście obawiają się o spadek swoich zysków. Tu wracam do tej dyskusji, czy firmy powinny, czy nie powinny. Trzeba, moim zdaniem, grozi im właśnie pięść sankcji amerykańskich. Sankcje amerykańskie i oskarżenia i też łamanie, moim zdaniem, europejskich, tak? Tutaj być może też Unia Europejska powinna coś zrobić, chociaż ona nie jest rychliwa, natomiast w mojej ocenie bank zaczyna łamać prawo, tak? Obchodzi te sankcje,
ułatwia. Ja rozumiem, że tutaj zysk ponad wszystko, natomiast trzeba się stosować tak do wytycznych i zarówno tych amerykańskich, jak i europejskich. A konsekwencje dla banku mogą być moim zdaniem duże, szczególnie teraz na Amerykanie. Myślę, że tego Raiffeisenowi nie odpuszczą i coś w tym roku zobaczymy, co Austriaków zaskoczy. Okay. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy już do powodzi, ponieważ powódź pochłania kolejne regiony. Tam sobie przytoczymy, jak ta sytuacja wygląda na godzinę mniej więcej 8:30 czasu polskiego. W ciągu najbliższych dni spodziewany jest wzrost poziomu wody na rzece Tobol w pobliżu Kurganu i tutaj się mówi o kolejnym 1 metrze, w tym gminie Ketowski, tam sytuacja powinna być najtrudniejsza. Poinformowała o tym Regionalna Dyrekcja Główna Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Dziś 17 kwietnia poziom wody w rzece Tobol w pobliżu Kurganu przekroczył niebezpieczny poziom 850 cm. W niektórych miejscach w regionie poziom wody wzrósł do ponad 10 metrów w 24 godziny. No i tutaj poziom wody wzrósł od 1,3 do 1,5, tak się mniej więcej szacuje, a tak w niektórych miejscach właśnie jeszcze więcej. Doszliśmy do 10 metrów, a więc no jesteśmy z tymi BWP-ami na granicy, no bo to 10 i 11, no tutaj jest powiedzmy w tym momencie w niektórych miejscach 930, w niektórych 860, różnie to też wygląda. Natomiast synoptycy przewidują kulminację w tym regionie w najbliższych dniach, tak? Tu się mówi o 2-3 dniach. Na ten moment fabryka jest jeszcze nie zagrożona, choć ryzyko wzrosło w ciągu doby. Kolejne domy i ulice są zalewane. Według prognoz rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w regionie zatopionych może być już 62 miejscowości. No i teraz przenosimy się, słuchajcie, do Tiumenia, który może stać się kolejnym celem powodzi w Rosji. Władze regionalne rozpoczęły ewakuację mieszkańców zalanych wiosek nad rzeką Ishim, gdzie poziom wody przekroczył krytyczny poziom 8 metrów. Jednocześnie urzędnicy mówią o rosnącym prawdopodobieństwie przerwania wałów, ponieważ jest gigantyczna ilość wody, tak? Więcej niż przewidywano wcześniej. No i tutaj sprawdziły się te przepowiednie akurat lokalnych władz, bo te właśnie federalne mówiły, że sytuacja jest pod kontrolą, lokalne zaczęły ewakuację i chyba dobrze, w tym momencie 51 osadom grozi zatopienie. No więc też dosyć dużo. Natomiast okazuje się, że tam, gdzie już ta fala się zmniejszyła, to powódź zaczyna wracać. Mówimy tutaj o Orsku. Powódź wraca w okolice Orska, ponieważ na prywatnym zbiorniku na granicy z Kazachstanem przepełnia się tama. Zdaniem administracji woda do Orska może docierać korytem rzeki, kolejnej rzeki Mentybaj. W wiosce Tukaj grozi powódź. Ogłoszono ponownie ewakuację. Mieszkańcy będą przyjmowani przez ośrodki tymczasowego zakwaterowania. W takim krótkim podsumowaniu, w wielu miejscowościach obecnie brakuje wody pitnej, a tam, gdzie jest, ustawiają się gigantyczne kolejki. Brak jest szczepionek na zapalenie wątroby typu A. Władze obiecują, że dopiero po weekendzie dostarczą kolejną partię 70 000 szczepionek. Co nie zniszczyła woda, w tym momencie dokańczają szabrownicy, którzy dosyć masowo odwiedzają domostwa. Tak, ja czytałem poradnik, jak się chronić przed szabrownikami. Zaraz po powodzi się pojawił artykuł, jak się chronić przed szabrownikami, bo to przecież sąsiedzi, więc każdy wie, jak kradną. Dobrze, przejdźmy do następnego materiału. Znaleźli winnych za powódź, sam Patruszew znalazł.
czyli sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wypowiedział się: niedociągnięcia w przewidywaniu zagrożeń i reagowaniu na niebezpieczeństwa doprowadziły do sytuacji nadzwyczajnej w obwodach Orenburga i Kurganu, a w północno-zachodniej Rosji występują luki w pracach. Luki w pracach chyba oznacza, że też mają zapóźnienia i te wały są też słabe. Niewystarczająca uwaga poświęcona przy pracy, i tu miał na myśli organizowaniu skutecznego prognozowania. Tu ktoś wspomniał tyle wróżek w Rosji, a nikt nie przeprognozował tego poprawnie. I nieterminowa reakcja na pojawiające się zagrożenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. I tak właśnie miało miejsce w obwodach Orenburga i Kurganu. Cytuję Patruszewa, a agencja RIA Nowosti, czyli wychodzi na to, że jednak niedbalstwo i zaniedbanie, a nie bobry, świstaki, myszy, szczury czy Kazachstan, tylko sami Rosjanie. Tak, tutaj piszecie, czy ktoś wypłaci odszkodowania. No, pan Kleks pisze 20 000. Rubli. Na tyle rubli mogą liczyć. To sobie przeliczcie, to tam poniżej 2000 zł. Tak, brakuje tylko, żeby trzeba było się ubezpieczać, nie? Jeszcze sformułowania tak. I byśmy mieli komplet. Słuchajcie, no w Rosji akurat nikt nie ubezpiecza tych domostw, a więc tam być może jedynie te publiczne były ubezpieczone, natomiast prywatny majątek nie był ubezpieczony, najczęściej od powodzi, szczególnie na przykład w Kurganie, tak, a więc w Borsku i w Orenburgu podobnie. A my teraz sobie przechodzimy do informacji, którą mam nadzieję, że sobie szerzej skomentujemy, bo to będzie jeden z tematów dzisiejszej lupy gospodarczej, na którą już serdecznie zapraszamy. O co chodzi? Miało być lepiej, jest gorzej. Czy Ławrow wyląduje na dywaniku, ponieważ pan minister poleciał do Chin rozwiązywać problem, jeżeli chodzi o płatności, no i tak rozwiązał, że jest na ten moment gorzej. Coraz więcej chińskich banków odmawia przyjmowania juanów z Rosji, a więc już nie tylko dolary, ruble, ale również juany. Banki chińskie nie chcą przyjmować swojej waluty, która pochodzi z Rosji. Chińskie banki z dnia na dzień przestały przyjmować płatności w juanach z Rosji. W tym momencie należą do tych banków największe w Chinach ICBC, China CITIC Bank, Industrial Bank i Bank of Taizhou. Bank of China wprowadził także nowe ograniczenia. Jedynie niewielka część transakcji może przechodzić z Federacji Rosyjskiej do tej instytucji kredytowej, bankowej. Obecnie szacuje się, że ponad już 80% transakcji zostało zwróconych. Z dnia na dzień powiększa się lista chińskich instytucji kredytowych, które przestały przyjmować juany z Federacji Rosyjskiej. Informację potwierdził dyrektor generalny Rady Biznesu przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej Aleksiej Egarmin. Według niego szczególnie skomplikowane stały się płatności za towary przemysłowe i dla przemysłu obronnego. Jednocześnie Chiny nadal obsługują transakcje dotyczące zwykłych produktów konsumenckich. Trudności dotyczą największych banków w Chinach. Płatności nadal dokonywane są jedynie w niewielkich kwotach i obecnie z Rosją współpracują tylko małe chińskie organizacje finansowe. Nowe ograniczenia wiążą się z ryzykiem oficjalnie, tak, wtórnych środków ograniczających, wyjaśnił Aleksiej Poroszin, dyrektor generalny First Group. Podkreślił, że pomimo przyjaźni Federacji Rosyjskiej z Chinami, chińskie banki nie są gotowe na pełną konfrontację ze światem anglosaskim. Ja myślę, że one się nie muszą konfrontować. Jednak część analityków zaczyna dostrzegać inny motyw. Chiński system bankowy w całości kontrolowany jest przecież przez państwo. Trudno wyobrazić sobie, że pogłębiające się ograniczenia odbywają się bez aprobaty chińskiego reżimu. Czemu to ma służyć i jak będzie długotrwałe, nie wiemy, ale przyjrzymy się problemowi razem z Markiem Meissnerem w lupie gospodarczej, na którą serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, o 17:00.
Ja tylko podsumuję, Ławrow zapowiedział, że jedzie ratować, Tak. pojechał, wrócił, a wtedy chińskie banki mówią, to my już nawet swoich juanów nie chcemy. To już nawet nie chcemy Więc swoich nie wiem, co on tam powiedział. Co? Nie wiem, musiał jakieś mocne faux pas zrobić. Już się nie mogę doczekać tego odcinku, co z Markiem przedyskutujecie, bo jest kilka tropów i pewnie rozwiniecie wszystkie. No tak, no tutaj widzimy, że słuchaj, no od stycznia no ta pętla się zaciska, najpierw dolary. Pamiętajmy, że sporo nadal tych szczególnie w tej branży surowcowej dużo transakcji jest rozliczana w dolarach. To nie jest tak, że wszystko idzie w juanach i w rublach. Potem doszły inne waluty, potem doszły ruble, teraz doszły juany. No niczego nie będzie. Jedynie jak sobie zakupisz powiedzmy tablet z Chin, no to przejdzie, ale... to czekaj. Ale to czekaj, tak? Bo tam wiesz, możesz wydłubać z tego tabletu, a więc też jakieś ryzyko istnieje. Tak. Jakiś tam ja a propos mam właśnie tabletów producenta GDR TV. Chińska firma Haier boi się zablokowania swoich produktów w Rosji przez amerykański koncern Google i szuka zamiennika dla swoich technologii do telewizorów i innych inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. W szczególności, jak stwierdził Haier, jest świadomy możliwości utraty dostępu do Android TV w Rosji ze względu na zasady Google. W związku z tym firma uruchomiła projekt Evo TV. Zgodnie z opisem mówimy o systemie operacyjnym OS opartym na otwartym kodzie źródłowym Androida. Zakłada się, że system operacyjny Evo TV w Rosji będzie przeznaczony nie tylko dla telewizorów Haier, ale także dla lodówek z ekranami, konsol sterujących inteligentnym domem. Jednak w tej chwili chiński producent nie sprzedaje takich urządzeń w Federacji Rosyjskiej, musi opracować specjalnie taki system dla Rosjan, biorąc pod uwagę możliwe ograniczenia w korzystaniu z zagranicznych systemów operacyjnych, takich jak Android TV. Opracowanie własnego systemu pozwala dostosować go do potrzeb, preferencji użytkowników oraz zintegrować lokalne usługi z treścią medialną. W szczególności chińska firma, i tu jest ta wisienka na torcie, stara się zwiększyć przychody poprzez reklamy w aplikacjach i własna platforma im to ułatwi, czyli będzie napchane to reklamami. W kontekście zarządzania ryzykiem sankcji utworzenie własnej platformy jest dodatkowym działaniem, które zapewni stabilność urządzeń inteligentnego domu. Wspaniała fraza, natomiast jeszcze dzisiaj z Markiem Meissnerem będziecie rozmawiać, bo dostałem tematy o chińskich komputerach z chińskim oprogramowaniem w szkołach, więc ogólnie już cały soft będzie chiński. Ja jestem bardzo ciekaw tej przygody Rosjan z tym oprogramowaniem i z tymi właśnie OS-ami chińskimi. Będzie ciekawie. A jeżeli masz coś do dodania, to mów, a ja zaraz opowiem o białoruskich samochodach. Znaczy, jakich białoruskich? Chińskich? Chińsko-białoruskich. Tak na sam koniec. Nadużywasz tego słowa. Tak. Białorusko-chińskie samochody podbijają rynek w Rosji. Odejście czołowych zagranicznych producentów samochodów z Rosji spowodowało, że Rosjanie zaczęli masowo kupować chińskie samochody, w tym produkowane na Białorusi. W marcu samochody białoruskiej marki Beagle, chyba będzie się to tak wymawiać, po raz pierwszy znalazły się na liście top 10 najlepiej sprzedających się marek samochodów w Rosji, obliczył Автостат. W ciągu roku sprzedaż wzrosła niemal trzykrotnie, do 2732 sztuk. W efekcie marka zajęła 9. miejsce na liście. Wcześniej w Rosji sprzedawany jest model, jednocześnie w Rosji sprzedawany jest obecnie tylko jeden model Beagle Crossover X50. Klon Geely Cool Ray dostarczony jest także do Rosji, bo to jest ważne. Ten białorusko-chiński Beagle to jest Geely Cool Ray, tak naprawdę tam tylko jest znaczek zmieniony. I co jest ciekawe, ten z Chin dostarczany do Rosji
kosztuje około 300 do 500 tysięcy rubli więcej niż ten wyprodukowany na Białorusi klon. I jest to dla mnie świetna informacja, gdyż Chińczycy tak zdzierają z Rosjan, że ten sam samochód na Białorusi kosztuje 500 000 rubli mniej. Od lutego 2024 roku Beagle dostarczony był do Rosji z nazwą właśnie Geely, no i później się zmieniła nazwa właśnie na te Beagle, żeby to rozróżnić, żeby się ludzie nie wkurzali chyba, że to ta sama marka. No i teraz formalnie stał się drugą niechińską marką w pierwszej dziesiątce, no bo teraz jest niby białorusko-chiński. I mamy pierwszą dziesiątkę, może znacie te nazwy, ja wam wymienię. Pierwsza Łada, później Haval, Geely, Chery, Shangan, Exit, Omoda i Lixiang. To jest top 10 samochodów w Rosji teraz, najlepiej sprzedających. Myślę, że to jest ciekawa informacja. Dodatkowa informacja jest taka, że Chiny nie zamierzają budować fabryki w Rosji. Już teraz im jest trudno sprzedać to, co wyprodukowali. Rynek rosyjski rośnie wolniej niż oczekiwano. Dla nas to było oczywiste, dla fanów Kremlinki chyba też. Ekspansja będzie kontynuowana, prawie wszystkie chińskie marki zamierzają w tym roku zwiększyć sprzedaż i rozszerzyć swoją sieć dealerską w Rosji. Na początku roku działało tu już 2207 oficjalnych centrów dealerskich chińskich marek, ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej, więc szybko przeszedł ten zwrot. Top 10, powiem Ci, same rarytasy. No, nie jestem w stanie rozpoznać, tak wiesz, z wyglądu żadnego chyba. Łada i 9 marek chińskich samochodów, tak, bo to tak łatwo zapamiętać. Drugi właśnie to Geely. Białorusko-chińskie jedno jest. No dobrze, niech to będzie. Ale wiesz co, są zapowiedzi, tu już tak poważnie śmiejemy się, że Chińczycy być może coś wybudują na Białorusi, z uwagi, że tam jest bardziej stabilnie. No tak. No ta fabryka, to znaczy te składaki, które robią na Białorusi, robią dlatego, że łatwiej jest obejść część sankcji, bo część na Białorusi nie obowiązuje. Tak, są lżejsze. Tak, no ale też się wskazuje, wiesz co, tak jak czytałem, że ta sytuacja polityczna jest bardziej stabilna. Więc to też ciekawe. No tak. No, okej. A więc coś Chińczycy wiedzą więcej chyba niż my, albo chińskie firmy inaczej to przewidują niż polscy eksperci, no bo tak jak mówimy, tych inwestycji w Rosji w najbliższym czasie nie zobaczymy, na pewno na rynku samochodowym, na innych rynkach też. Obstawiałbym, że nie. Te prognozy odnośnie zakupu aut są złe, natomiast troszeczkę są lepsze i tutaj Chińczycy też w najbliższych latach zapowiadają ekspansję swoich elektryków w Rosji. A więc ja bardzo chciałbym zobaczyć na Syberii między miastami tam 1000 dużych kilometrów. miastach, wiesz, tak, nie. Takie wiesz, miejskie jakieś, że coś się będzie sprzedawać. Natomiast no, ten rynek, wiesz, oni bardzo dobrze weszli, bo zobacz, weszli z bardzo wysokimi cenami. No i teraz to, co zrobili na początku roku, dawali rabaty po 30-40 tysięcy polskich złotych, no i mieli masę zamówień. Oni mogą łatwo, no bo wiesz, jeżeli mają taką różnicę w cenie, no łatwo tą ceną grać na rynku rosyjskim i cały czas jak gdyby znajdować chętnych, no więc po co mają cokolwiek produkować, jak mogą dać rabat i w sumie wszyscy kupią. Tak, w przyszłym, na koniec roku, tak, dadzą rabat rocznika 2024, na koniec 2024, na początku 2025 i chętnych będzie wystarczająca ilość, a więc nie ma potrzeby tutaj budować jakichkolwiek fabryk. Dokładnie. Słuchajcie, na tym dziś kończymy. Zapraszamy serdecznie na popołudnie z Markiem. Dziś o 17. Dziś mamy 17 kwietnia, żeby była... Tak, czerwiec jest w czerwcu, nic się nie zmieniło. Jutro codzienny ekonomiczny przegląd. Zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli tego nie robicie, warto, zapraszamy też do wspierania naszego kanału. Dzięki temu możemy tworzyć nasze materiały. A drugi człon hasła na dziś: nie popuści. Życzymy powodzenia. Co nie popuści? No nie popuści. Ostatnie sztuki kubeczka.
Więc jeżeli ktoś chce mieć jeszcze niebieski w kolekcji, to musi się śpieszyć. A pokazywałeś, jaki będzie nowy, czy A nie to jeszcze ma być pokazywałem. niespodzianka? A nie wiem, bo mam. Przyjechał wczoraj. Pokazać? To pokaż. No niech będzie. Niech będzie. Ale to ja nie wiem, czy będą się zgłaszali ludzie na ten. Będą. Patrzcie, tym razem chiński i z gąską. Proszę bardzo. Więc... O. No i z niespodzianką są tutaj tu jest dwie też niespodzianki. Paweł. Tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie Cześć. się. Hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.